Serdecznie witam w pierwszym odcinku playlisty Jak to działa pod tytułem Teatr lalek, część pierwsza. W związku z pewnymi modyfikacjami playlist Iluzja i Prometeizm oraz tendencji ograniczania długości odcinków poniżej 10 minut została zmieniona treść pierwszych 3 odcinków serii Jak to działa, ale nadal będę przedstawiał w nich moje wizje i postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości. Na początek zadajmy sobie pytanie, czy nasz kraj jest krajem demokratycznym i czy rząd naprawdę wybierają obywatele? Zanim odpowiem na to pytanie, wyjaśnię, czym jest demokracja i kiedy ona powstała. Słowo demokracja powstało w starożytnej Grecji i jest połączeniem słów demos, czyli lud, i kratos, władza, czyli oznacza rządy ludu. Według definicji demokracja jest jednym z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy. Ową władzę obywatele mogą sprawować albo bezpośrednio, albo przez wybranych przedstawicieli, czyli rząd danego państwa. W Polsce panuje tak zwana demokracja pośrednia, czyli rządy obywateli poprzez wybierany przez nich rząd. I takich krajów według Economist Intelligence Unit jest na świecie 167. Jednostka badawcza Economist Intelligence Unit opracowała tak zwany wskaźnik demokracji, opisujący stan demokracji w 167 krajach świata. Wskaźnik demokracji jest średnią ważoną na podstawie odpowiedzi na 60 pytań, głównie ocen ekspertów, uzupełnianych czasami badaniami opinii publicznej. Jednostka ta opiera swoje pytania na 4 dziedzinach kluczowych dla demokracji. Dziedzina pierwsza – wolność i uczciwość wyborów. Dziedzina druga – bezpieczeństwo wyborców. Dziedzina trzecia – wpływ obcych mocarstw na rząd. Dziedzina czwarta – zdolność administracji państwowej do wprowadzania regulacji prawnych w życie. W uproszczeniu, po zsumowaniu punktów oblicza się średnią dla danego kraju i otrzymany wskaźnik decyduje o końcowej klasyfikacji. Wskaźnik waha się od 0 do 10 punktów, określając rodzaj demokracji i tak: 8 do 10 – demokracja pełna, swobody obywatelskie i wolności polityczne są przestrzegane, sądownictwo jest niezawisłe. 6 do 7–9 – demokracja wadliwa, wybory przeprowadzone są w sposób uczciwy i wolny, słabo rozwinięta kultura polityczna oraz niski poziom uczestnictwa w życiu politycznym, naruszenia wolności mediów. Od 4 do 5–9 – system hybrydowy. Wybory często nie mogą zostać uznane zarówno za wolne, jak i uczciwe. Rządy wywierają presję na opozycję polityczną. Sądy nie są niezawisłe. Korupcja jest powszechna, a społeczeństwo obywatelskie mało aktywne. Poniżej 4. System autorytarny. Wiele z tych krajów to dyktatury. Pluralizm polityczny nie istnieje lub jest poważnie ograniczony. Naruszenia swobód obywatelskich są powszechne. Media zazwyczaj są własnością państwa lub są kontrolowane przez grupy związane z rządem. Cenzura jest wszechobecna, a krytyka wobec rządu tłumiona. Sądownictwo nie jest niezawisłe. Dla przykładu, ze 167 krajów klasyfikowanych demokracja pełna występuje w 23 krajach, na przykład Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Polska, pozycja 50, ma demokrację wadliwą i zajmuje środkowe miejsce spośród 52 krajów z tym typem demokracji. Ukraina, pozycja 79, znajduje się w czołówce krajów z systemem hybrydowym, występującym w 35 krajach.
Kraje z systemem autorytarnym obejmującym 57 krajów według Economist Intelligence Unit to między innymi Irak, Kuba, Białoruś, Chiny oraz Korea Północna, zajmująca ostatnią 167. pozycję. Obserwując to, co dzieje się w Polsce na przestrzeni choćby ostatnich 8 lat za rządów chłopaczków z piaskownicy, wydaje się, że nasze małe imperium reprezentowało dużo cech systemu autorytarnego. Praktycznie wszystkie partie reprezentują identyczne poglądy i plany polityczne. Rozdawnictwo plus, czyli rozbudowane programy socjalne. Popieranie Unii Europejskiej we wszystkich jej planach. Polityka zagraniczna wyraźnie prokraińska i antyrosyjska. I niezmienna polityka zadłużania zagranicznego państwa to widoczny brak pluralizmu politycznego. Swobody obywatelskie ograniczane są w mediach społecznościowych poprzez cenzurę i ograniczanie wolności słowa. Media publiczne kontrolowane są albo przez ekipę rządzącą, albo instytucje zagraniczne reprezentujące głównie Niemcy i Stany Zjednoczone. Nasze sądownictwo nie ma nic wspólnego z niezawisłością i jest wyraźnie upolitycznione. Poza tym, nawet jeśli uznamy, że wybory są prawie uczciwe, to brak w nich jakiejkolwiek demokracji z prostego powodu, że od ponad 30 lat skład naszych rządów pozostaje niezmienny. Jedyne, co się zmienia, to stołki wysokich urzędników państwowych, często bez kompetencji odpowiednich do zajmowanego stanowiska. Jeżeli mamy do wyboru ciągle tych samych polityków, to nie może być mowy o żadnej demokracji i zmianach w elicie władzy. Wygląda na to, że nasi włodarze reprezentują wyłącznie interesy obcych grup, lobbystów, korporacji oraz swoje własne, zapominając o interesach polskich obywateli. Bez omawiania szczegółów owych interesów można stwierdzić, że włodarze naszego imperium zachowują się jak podrygujące marionetki albo kukiełki kierowane przez zręcznych lalkarzy. Kim są owi lalkarze i w jaki sposób kierują ruchami naszych marionetek? Niewątpliwie lalkarzami będą szare eminencje zza oceanu lub z Wysp Brytyjskich, czyli z Wall Street lub londyńskiego City. Nasze marionetki skwapliwie poruszają się zgodnie z życzeniami lalkarzy, którzy zapewniają im bezkarność za łamanie konstytucji i prawa naszego małego imperium. Aby uzyskać wrażenie praworządności, nasi włodarze manipulują prawem, zatwierdzając nocami ustawy narzucone z góry, a co gorsze całkowicie niezgodne z interesem obywateli. Bezkarność i poczucie władzy zagłuszają ich moralne opory w okradaniu obywateli oraz utrudnianiu im życia codziennego. Można się domyślać, że system kontroli marionetek może działać jak system piramidy, czyli mamy stopniowanie na lalkarzy pierwszego rzędu, bezpośrednio sterującymi ruchami rządowych marionetek, a następnie drugiego rzędu, czyli lalkarze sterujący lalkarzami rzędu pierwszego itd. Piramida ta może rozrastać się coraz wyżej i wyżej i na samym końcu musi być ten główny lalkarz, którego tożsamości być może nigdy nie poznamy. Lalek buntowniczych prawie nie ma, gdyż wszystkim opornym obcina się sznurki lub stosuje inne formy perswazji całkowicie sprzecznej z prawem. Na tym zakończę odcinek pierwszy playlisty Jak to działa, w którym opowiedziałem między innymi o wskaźniku demokracji. Serdecznie zapraszam do odcinka drugiego pod tytułem Teatr lalek, część druga.